Zawsze staramy się, żeby nasze teamy były fajnie zbudowane z różnych osób, które się fajnie dogadują. No i też bardzo ważna jest ta otwartość na naukę nowych rzeczy i na nowe rozwiązania i na nowe pomysły, bo czasami nawet jeśli zabraknie jakichś skillów, no to ta otwartość jest wtedy bardzo cenna. Przede wszystkim zależy nam na, po pierwsze, kompatybilnym stacku technologicznym. Pracujemy z właśnie Pythonem i JS-em, jeśli chodzi o języki. A oczywiście też lata doświadczenia względem poziomu stanowiska też jest coś, na co zwracamy uwagę. Takim dodatkowym atutem, który oczywiście nie przekreśla tego, czy właśnie się skontaktujemy z Tobą, czy też nie, jest właśnie wykształcenie, bardziej ze strony właśnie politechniczne, właśnie z Politechniki, ale to nie jest jakiś must have, czyli deal breaker. Po prostu myślimy, że to gdzieś nakierowuje pewien sposób myślenia, na którym nam zależy i tego szukamy. No poza tym całym tych skillem też nam bardzo zależy na osobach, które potrafią pracować w zespole, są otwarte na teamwork, na komunikację, no i po prostu na wspólne spędzanie czasu, jako że gdzieś tam też dbamy o to, aby wszyscy się ze sobą dogadywali. Przede wszystkim atmosfera. Świetni ludzie, szkolenia, dużo można się dowiedzieć. Jednak taką firmę tworzą ludzie. No i to rzeczywiście dzięki nim tutaj lubię przychodzić do biura. Chyba atmosfera to jest jeden z kluczowych rzeczy w naszej firmie. Tutaj jest naprawdę przyjazna, otwarta atmosfera. Firma się stara, żeby atmosfera była cały czas luźna, nie szło to w stronę korporacji. To, co zrobiło na mnie największe wrażenie, jeśli chodzi o mój proces rekrutacji, to jest taka autentyczność, jaka była budowana w trakcie tego procesu, ale też to takie wejście do firmy, że ja poczułam się tutaj tak jakby u siebie od samego początku. Rekruterka, z którą miałam do czynienia na samym początku, na pierwszych spotkaniach, dała mi takie poczucie, że jesteśmy traktowani, jesteśmy partnerami dla siebie w trakcie tego procesu. I dla mnie to było bardzo ważne, że ja czułam się naprawdę dzięki temu swobodnie. Miałam okazję dowiedzieć się dużo więcej o tej firmie, ale też czułam się dużo mniej zestresowana przez to, więc myślę, że to też jest ważna rzecz dla kandydatów, żeby nie generować tego stresu niepotrzebnie, bo po prostu więcej się z tej rozmowy zapamięta. Myślę, że warto pracować w Profil Software, bo jest to po prostu fajne miejsce, w którym jest bardzo dużo pracowników. No ja pracuję sama tutaj prawie 4 lata, więc jak też zaczynałam, to było około 30 pracowników, teraz jest nas 80, więc uważam, że jest u nas coś takiego, co przyciąga nowych pracowników, ale też trzyma tych pracowników, którzy teraz pracują, więc na pewno poleciłabym pracować u nas. Myślę, że pierwszy dzień różni się od tego, jak wygląda taka codzienna praca, bo pierwszy dzień jest takim wejściem po prostu do tego świata już w momencie, kiedy zostajesz naszym pracownikiem i tak naprawdę czeka Cię duża dawka informacji a propos tego, jak działamy. Przede wszystkim sam proces onboardingu, który pierwszego dnia, nie oszukujmy się, jednak chwilę zajmuje. I jeśli chodzi o ten pierwszy dzień, to myślę, że trzeba się przygotować na taką dawkę, sporą dawkę informacji. Na właśnie takie przygotowanie przede wszystkim do pracy, poznanie samej firmy, przede wszystkim dowiedzenie się, co gdzie jest w kuchni i takich rzeczy. A później, jeśli chodzi o dalszą taką codzienną pracę, myślę, że ona się bardzo różni w zależności od tego, jaką funkcję się pełni, bo jeśli chodzi o tutaj działanie na przykład w HR-ze, to będzie zupełnie inna praca niż którą mają na przykład programiści. Zespoły pracują w płaskiej strukturze, czyli samodzielnie decydują o tym, w jaki sposób implementują wymagania, wybierają technologię czy architekturę, wymieniają się wiedzą między projektami, między zespołami na szkoleniach wewnętrznych. Duży wpływ ma tutaj też praca hybrydowa, przy której te rozmowy takie w biurze dają nam duże poczucie wspólnoty, można powiedzieć. Często też przeprowadzamy planningi czy review, będąc faktycznie razem w biurze. Praca jak to praca. Ale właśnie też poza oczywistymi obowiązkami, jakie na nas czekają w dniu pracy, mamy też mnóstwo możliwości, aby móc odpocząć. Mamy właśnie w tym celu stworzone różne przestrzenie, gdzie możemy właśnie schować się, odbodźcować, skupić myśli, zresetować mózg, aby móc dalej przebrnąć przez dzień.
Jeśli chodzi o ofertę dotyczącą rozwoju, jest ona naprawdę bogata. Tutaj zaczynając od różnych benefitów, które wiążą się z samym rozwojem, które mamy zapewnione tutaj wewnętrznie, na przykład szkolenia wewnętrzne, które mamy co miesiąc, które są prowadzone przez naszych pracowników, poprzez różne warsztaty, które też prowadzimy sami, które są dostępne dla całej firmy, do takich benefitów, które pozwalają na przykład na korzystanie z całej platformy kursów, które pozwalają na dostęp do różnych książek czy materiałów, dzięki którym można się uczyć, jak też fundusze szkoleniowe dla każdego pracownika, dzięki którym może skorzystać z różnych konferencji, wyjazdów, meetupów, czy jeżeli ma takie życzenia, to też na przykład zrobienia różnych certyfikatów. Więc tutaj oferta jest naprawdę spora i szczerze myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. W Profil Software oferujemy staże zarówno na frontend, jak i na backend. Od kandydatów oczekujemy podstawowej wiedzy z JavaScriptu lub z Pythona oraz logicznego myślenia, a także samodzielnej pracy. Natomiast my w zamian oferujemy staż, który ma na celu ugruntować wiedzę stażystów, przeprowadzić ich przez cały program stażowy, przez różne frameworki, przez pracę z Gitem, pracę w zespole oraz wykorzystanie różnych narzędzi w praktyce. Natomiast oczekujemy od kandydata po prostu zaangażowania i ciężkiej pracy. Uważam, że jest to dosyć fajny program, ponieważ pozwala w usystematyzowany sposób przerobić solidne podstawy i przygotować takiego kandydata do pracy jako junior. Wiele osób u nas w firmie tak zaczynało, większość stażystów zostaje po takim programie i pracuje u nas od juniora do nawet seniorów, także szczerze polecam. Kiedy do nas dołączasz, dostajesz różnego rodzaju materiały w takich naszych plikach wewnętrznych, z których możesz skorzystać. Są tam różnego rodzaju kursy, książki, z których możesz korzystać w każdym momencie, aby się czegoś douczyć, coś doprecyzować. A to jest jedna rzecz. Druga rzecz to comiesięczne szkolenia wewnętrzne, właśnie na których deweloperzy, ale nie tylko, pokazują jakieś nowinki ze świata IT, może odkryli coś ciekawego, chcieliby się z tym podzielić. Coś na zasadzie zajawki, która może się przerodzić, kto wie, może jakieś większe zainteresowanie danym wątkiem czy tematem. Na taką wisienką torcie, bym powiedziała, jest roczny budżet szkoleniowy, który można wykorzystać na szkolenia, konferencje, warsztaty, co też oczywiście pozwala się rozwinąć w interesującym nas kierunku. Wydaje mi się, że szkolenia wewnętrzne, które teraz są naprawdę często, da się z nich bardzo wiele dowiedzieć, z ciekawych tematów. Dużo można dowiedzieć się od ludzi, którzy naprawdę są rozrzuceni po różnych kategoriach, tak jakby. Przede wszystkim wiele od innych. Generalnie jestem wielkim pasjonatem nowych technologii i uwielbiam odkrywać narzędzia i technologie, które ułatwiają mi pracę i ją usprawniają. Jedna teraz wielka rzecz, która wybuchła, to sztuczna inteligencja, która jest wszędzie. Firma na przykład jest bardzo zainteresowana tą sztuczną inteligencją, śledzi na bieżąco postępy. Chcemy wykorzystać możliwości, jakie to da, tylko w momencie, jak to będzie możliwe, żeby zyskać tą przewagę konkurencyjną i żeby móc dostarczyć klientowi lepszej jakości kod o wiele szybciej. Staramy się, żeby atmosfera w Profil Software była bardzo przyjazna, komunikacja, żeby była bardzo transparentna. Staramy się wspierać naszych pracowników w zachowaniu tego takiego zdrowego balansu między pracą a życiem prywatnym. I nasi pracownicy mogą na przykład liczyć na elastyczne godziny pracy, czy jakieś przerwy w ciągu dnia, jeśli jest taka konieczność, bo na przykład trzeba iść na wizytę do lekarza. Ale z takich dodatkowych rzeczy mamy też na przykład siłownię w pracy, z której można korzystać samodzielnie albo przy wsparciu naszego trenera, albo na przykład sesje medytacyjne codziennie rano, które są u nas w biurze, też mają za zadanie wspierać naszych pracowników tak mentalnie.
No wiadomo, jesteśmy w pracy, to pracujemy, ale też są też takie luźniejsze momenty, że można właśnie sobie przyjść do fanroomu, pograć sobie w bilarda, w piłkarzyki w ciągu dnia, pójść na siłownię też po pracy, ale też właśnie mamy takie nasze spotkania integracyjne, mamy miesięcznicę, co miesiąc się spotykamy i albo spotykamy się w biurze i robimy coś tutaj, jest jakiś turniej właśnie piłkarzyków, ping-ponga, bilarda, albo mamy takie wyjścia. Przez ostatnie kilka miesięcy byliśmy na kręglach, na laserowym paintballu. Mieliśmy zewnętrzną firmę, która przygotowała nam pub crawl w Gdańsku, więc zawsze coś się dzieje. Co roku też mamy wyjazd na domki, też mamy taką imprezę zimową co roku dla nas i osób towarzyszących. Także jest fajnie i jest też tak rodzinnie, przyjacielsko, bo też poza pracą się spotykamy. Właśnie mamy też takie spacery, czasami się spotykamy co kilka niedziel. Myślę, że ważną kwestią, która tutaj pojawia się też w firmie, jest po prostu atmosfera, jaka panuje. Dużo się mówi o zachowaniu takiego balansu, czy takiej rodzinnej atmosferze, ale tutaj, przynajmniej nawet tak jak opowiadam znajomym, w momencie kiedy słyszę ich reakcję na to, jak opowiadam, jak wygląda tutaj nasze środowisko, jest to, że mamy właśnie taką bardzo przyjazną, rodzinną atmosferę. I tutaj naprawdę można się poczuć w taki sposób, że pomimo tego, że jest to miejsce pracy, to faktycznie czujemy się tutaj jak w gronie dobrych znajomych. I myślę, że to jest bardzo, bardzo duża wartość.